Dzień dobry Państwu, Mirosław Maziarka, AgroSmart Lab. Czy wiesz, że kilka dni bardzo wysokiej temperatury może obniżyć fotosyntezę nawet o 35%, a wzrost roślin może być zahamowany o 30%? Dodatkowo jest to okres, kiedy następuje indukcja suchej zgnilizny wierzchołkowej na pomidorach i papryce, a objawy widać dopiero po kilkunastu dniach lub kilku tygodniach. To właśnie stres termiczny ukryty złodziej plonu. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o stresie termicznym, zarówno wynikającym z wysokiej temperatury, jak i stresie radiacyjnym, czyli nadmiernym promieniowaniu słonecznym. Przedstawię informację, jak uzyskiwać inteligentne ostrzeżenia o zagrożeniu wystąpienia stresu termicznego, aby zareagować na czas, i jak wykorzystać przełomowe rozwiązanie, które wymusza otwieranie aparatów szparkowych nawet w stresie, aby dalej roślina mogła się chłodzić, oraz prowadzić fotosyntezę tak, aby nie dopuścić do utraty plonu i wystąpienia uszkodzeń. Największym problemem stresu termicznego jest to, że pierwsze straty są niewidoczne. Badania przeprowadzone w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach wykazały, że już kilka dni wysokiej temperatury powoduje spadek intensywności fotosyntezy nawet średnio o 35%. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że po kilku dniach takiego stresu, który nie wywołuje jeszcze uszkodzeń roślin, powoduje dużą utratę masy w stosunku do roślin rosnących przez cały czas w warunkach optymalnych. I właśnie to nazywamy ukrytą utratą wzrostu. Roślina wygląda zdrowo, liście są jeszcze zielone, nie widzimy nekroz ani przypaleń, ale wewnątrz dzieje się coś bardzo niebezpiecznego. Roślina zamyka aparaty szparkowe, produkuje mniej cukrów, pobiera mniej dwutlenku węgla, ogranicza budowę biomasy, słabiej odżywia owoce, zwłaszcza wapń. Zmniejsza swój potencjał plonowania. Dlatego bardzo często straty plonu rozpoczynają się na długo przed pojawieniem się pierwszych objawów stresu na roślinach czy przed wystąpieniem suchej zgnilizny wierzchołkowej. Jeżeli wysoka temperatura utrzymuje się dłużej, a dodatkowo pojawia się silna radiacja słoneczna, zaczynają pojawiać się rzeczywiste uszkodzenia tkanek. Najbardziej niebezpieczny okres przypada między godziną 11 a 16. Szczególnie wtedy, gdy po zachmurzeniu nagle pojawia się mocne słońce lub gdy mamy gorące i suche powietrze, a nie posiadamy dobrego systemu zacieniania roślin. W takich warunkach dochodzi do uszkodzenia fotosyntezy, fotosystemu drugiego, rozpadu chlorofilu, denaturacji białek, produkcji reaktywnych form tlenu. Następnie nekrozy liści, oparzeń owoców. Najbardziej cierpią owoce. Posiadają one mniej aparatów szparkowych niż liście i znacznie słabiej się chłodzą. Ich temperatura może przekraczać nawet 40-45 stopni, co prowadzi do trwałych uszkodzeń jakościowych i handlowych. Jeśli nie dochodzi do objawów stresu termicznego czy radiacyjnego, to i tak owoce nie dostają wapnia z podłoża, gdyż przy zamkniętych lub lekko otwartych aparatach szparkowych nie ma wystarczającej transpiracji, aby wapń mógł być transportowany w górę roślin. Gdy temperatura rośnie powyżej pewnej granicy, roślina wytwarza hormon stresu, kwas abscysynowy, tzw. ABA. Ten hormon działa jak hamulec bezpieczeństwa. Gdy roślina odczuwa zagrożenie, gwałtownie wzrasta produkcja tego hormonu. To naturalny mechanizm obronny. Powoduje zamykanie aparatów szparkowych, ograniczenie utraty wody, uruchamianie systemów antyoksydacyjnych i spowolnienie wzrostu. Krótkoterminowo pomaga roślinie przeżyć. Jednak pojawia się tutaj bardzo ważny paradoks. Roślina zamyka aparaty szparkowe, aby się nie odwodnić, ale jednocześnie przestaje się chłodzić. A ponieważ głównym systemem chłodzenia roślin jest transpiracja, temperatura liści i owoców zaczyna gwałtownie rosnąć. Im bardziej zamknięte są aparaty szparkowe, tym większe ryzyko przegrzania. Można powiedzieć, że roślina ratuje się przed odwodnieniem, ale jednocześnie naraża się na przegrzanie. Największym błędem jest zbyt późne reagowanie. Dopiero wtedy, gdy zobaczymy uszkodzenia, wtedy możemy jedynie regenerować uszkodzenia i przywracać proces fotosyntezy do czasu przed stresem. Aby przeciwdziałać ograniczaniu fotosyntezy, musimy zadziałać w punkt.
Dzisiaj możemy przewidywać stres na 1-2 dni przed jego wystąpieniem dla roślin rosnących w polu. Do tego służy innowacyjny system FarmSmart Alert, który informuje o zagrożeniu dotyczącym wystąpienia stresu termicznego na podstawie takiego współczynnika VPD, deficyt ciśnienia pary wodnej. To parametr pokazujący, jak mocno atmosfera wyciąga wodę z liścia. Czym mniejsza wilgotność powietrza, a wyższa temperatura, tym wyższy współczynnik VPD. Jak widać tutaj na wykresie, pokazane jest zagrożenie wystąpieniem stresu termicznego w miejscowości Czechy koło Krakowa. Widać, że na początku maja wystąpiły warunki, kiedy VPD wzrosło do ostrzeżenia. Zapewne wielu od razu powie, a jak to się ma do warunków pod osłonami? W szklarni czy w tunelu? Oczywiście nie będzie mieć to identycznego przełożenia, ale zobaczcie na ten wykres, gdzie są dane z tej samej miejscowości, ale ze stacji umieszczonej w tunelu zblokowanym. Widać, że stres termiczny wystąpił tam wyższy niż na zewnątrz. Zapewne w szklarniach, które mają lepszą kontrolę klimatu, nie będzie takich wysokich poziomów VPD, ale zagrożenie jest. Jak uzyskać dostęp do takich informacji? Wystarczy wejść na stronę stresstermiczny.pl lub farmsmart.pl i tam wykupić pakiet VWS Agro Stres na 3 miesiące lub całoroczny pakiet Agro Pro z dostępem do wirtualnej stacji pogodowej. Dane meteorologiczne pochodzą ze szwajcarskiej firmy MeteoBlue. Uzyskuje się wtedy pełny dostęp do danych pogodowych oraz informacji o zagrożeniach dotyczących wystąpienia stresu termicznego na podstawie VPD. Wystarczy przypiąć wirtualną stację pogodową do swojego gospodarstwa i uzyskiwać pełne dane. FarmSmart Alert automatycznie oblicza VPD, wylicza ryzyko oparzeń, monitoruje warunki w czasie rzeczywistym, prognozuje zagrożenie na 48 godzin do przodu, wysyła alerty ostrzegawcze oraz pokazuje też prognozę pogody dla Waszego miejsca wraz z oknem oprysku. Dzięki temu możemy rozpocząć ochronę, zanim roślina zacznie tracić produktywność. Osoby, które chcą uzyskać więcej informacji o programie ochrony roślin przed stresem nie tylko termicznym czy radiacyjnym oraz osoby, które chciałyby przetestować przez kilka miesięcy system ostrzegania przed stresem FarmSmart Alert, zapraszam na stronę stresstermiczny.pl. Tam znajduje się więcej informacji na temat wyników badań oraz proponowane rozwiązanie.